Hej! Dziś zabieramy Was w niezwykłą podróż nad Bałtyk, aby zaprezentować Wam piękno i urok nadmorskich miejscowości. Przygotujcie się na niezapomniane widoki z drona i ciekawostki o każdej z tych lokalizacji. A już teraz zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Zacznijmy od pierwszej miejscowości na naszej trasie. Krynica Morska to malownicza miejscowość położona na Mierzei Wiślanej w województwie pomorskim. Jest idealnym miejscem dla miłośników natury i kąpieli słonecznych, a jej przepiękne plaże przyciągają turystów z całego kraju i nie tylko. W Krynicy Morskiej warto odwiedzić port rybacki oraz latarnię morską o wysokości 26,5 metra. Krynica Morska to także doskonała baza wypadowa do zwiedzania rezerwatu Mierzeja Wiślana. Teraz przenosimy się do kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. To unikalne miejsce, gdzie spotykają się wody Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego. Budowę kanału zakończono we wrześniu 2022 roku i jest on prawdziwą atrakcją dla turystów. Następnie wyruszamy do Gdańska, perły nad Bałtykiem. To miejsce o bogatej historii, które słynie ze swojego pięknego starego miasta, zabytkowych budynków i charakterystycznych kamienic. Spacerując ulicą Długą i Długim Targiem, możemy podziwiać ratusz, Zieloną Bramę oraz fontannę Neptuna. Natomiast spacerując nad Motławą, mamy okazję zobaczyć Żuraw, czyli zabytkowy dźwig portowy i jednocześnie jedną z bram wodnych Gdańska. Będąc w Gdańsku, warto wybrać się na półwysep Westerplatte i odwiedzić symbol bohaterstwa i wolności – pomnik obrońców Wybrzeża. Kolejny przystanek to Sopot, popularny kurort i miejscowość, która przyciąga turystów swoim wyjątkowym klimatem. Słynne molo w Sopocie, liczące ponad pół kilometra, to doskonałe miejsce na spacer i podziwianie panoramy nadmorskiego krajobrazu. Latarnia morska, Krzywy Domek i niezwykłe źródła solankowe to tylko niektóre z atrakcji tego miejsca. Sopot jest znany także z corocznego festiwalu muzycznego odbywającego się w Operze Leśnej. Przed nami Gdynia, miasto, które weszło do historii jako jeden z najważniejszych polskich portów. To tu znajduje się słynne Nabrzeże Pomorskie, które oferuje piękne widoki i możliwości rekreacyjne. Zlokalizowane są tam kluby żeglarskie, marina, akwarium morskie, planetarium oraz liczne punkty gastronomiczne. Gdynia to również miejsce licznych festiwali muzycznych i kulturalnych, które przyciągają zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Przenieśmy się teraz do Chałup, małej nadmorskiej wioski na Półwyspie Helskim, która jest popularnym miejscem wśród surferów i miłośników sportów wodnych. To idealne miejsce, aby poszaleć na wodzie lub rozpocząć naukę kitesurfingu lub windsurfingu. Kolejny punkt naszej podróży to Kuźnica, malownicza miejscowość położona na Półwyspie Helskim. To prawdziwy raj dla miłośników żeglarstwa i windsurfingu. W Kuźnicy można zrelaksować się na plaży i podziwiać piękne widoki na Zatokę Pucką. Teraz przenosimy się do Jastarni, dawnej osady rybackiej, która cieszy się popularnością wśród turystów. Oprócz pięknych plaż, Jastarnia oferuje również możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing czy kajakarstwo. W Jastarni można wybrać się na spacer do urokliwej latarni morskiej oraz pospacerować po drewnianym molo. Następny przystanek to Jurata, ekskluzywny kurort na Półwyspie Helskim, znany jako letnia rezydencja polskich celebrytów. Jurata słynie z luksusowych willi i pięknych plaż, które przyciągają turystów poszukujących relaksu i elegancji. Czas na jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc nad Bałtykiem – Hel. Ta miejscowość jest idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych i przyrody.
Można tu znaleźć piękne plaże, malownicze wydmy i znakomite warunki do windsurfingu. Hel jest również znany z fokarium, które prowadzi działalność na rzecz badań i ochrony fok. Nie można też zapomnieć o charakterystycznej latarni morskiej, która góruje nad tym malowniczym miasteczkiem. Przed nami Władysławowo, popularna miejscowość wypoczynkowa, która oferuje wiele atrakcji dla turystów. Piękne plaże, drewniane molo, aleja gwiazd sportu oraz liczne bary i restauracje sprawiają, że Władysławowo jest doskonałym miejscem na letni relaks i zabawę. Warto wspomnieć, że we Władysławowie jest jedno z najpiękniej położonych pól kempingowych w Polsce. Kolejny etap naszej podróży to Rozewie, które stanowi ważny punkt nawigacyjny nad Bałtykiem. We wsi Rozewie znajdują się dwie latarnie morskie – Rozewie 1 i Rozewie 2. Latarnia Rozewie 1 jest latarnią czynną i mieści się w niej Muzeum Latarnictwa Morskiego. Przylądek Rozewie był uważany za najdalej wysunięty na północ obszar Polski. W rzeczywistości ten punkt znajduje się na terenie Jastrzębiej Góry, która jest kolejnym punktem na naszej trasie. Jastrzębia Góra jest jedną z najbardziej malowniczych nadmorskich miejscowości w Polsce. Położona jest na klifowym brzegu Bałtyku na wysokości 33 metrów. Tuż przy klifowym wybrzeżu, na końcu ulicy Norwida, znajduje się obelisk Gwiazda Północy. Jest to kamień pamiątkowy, który wyznacza najdalej wysunięte na północ miejsce w Polsce. Kolejny przystanek to Dębki, urokliwa miejscowość położona wśród lasów i wydm. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Dębki słyną z pięknych plaż i czystych wód, które przyciągają miłośników natury. W Dębkach swoje ujście do Bałtyku ma rzeka Piaśnica. To doskonała okazja, aby wybrać się na zorganizowany spływ kajakowy lub zabrać swoją deskę SUP i przepłynąć się pięknie meandrującą Piaśnicą z finałem spływu na falach Bałtyku. Przenieśmy się teraz do Łeby, znanej jako popularny kurort nadmorski. Łeba ma wiele do zaoferowania, w tym piękne plaże i bliskość Słowińskiego Parku Narodowego ze słynnymi ruchomymi wydmami. Jednym z jej charakterystycznych punktów jest zamek Łeba, znany również jako Neptun, usadowiono na szczycie nadmorskiej skarpy budowla z 1907 roku, którą najczęściej uwieczniano na starych fotografiach i pocztówkach. Łeba to także znakomite miejsce dla miłośników sportów wodnych i rejsów po Bałtyku. Teraz przenosimy się do latarni Stilo, majestatycznej wieży, która pełni ważną rolę w nawigacji morskiej. Ta imponująca konstrukcja oferuje również niesamowite widoki na okolicę, a wspinaczka na jej szczyt to prawdziwa gratka dla miłośników przygód. Kolejna miejscowość na naszej liście to Jarosławiec, malownicze miasteczko znane ze swojego pięknego, piaszczystego wybrzeża. Oprócz plaż można tu odwiedzić przystań kutrów rybackich oraz wysoką na 33 metry latarnię morską z cegły, która oferuje przepiękne widoki na okolicę. Przenosimy się teraz do Mielna, kurortu położonego nad jeziorem Jamną. Mielno słynie z pięknej plaży oraz licznych restauracji i atrakcji dla turystów i jest idealnym miejscem na rodzinne wakacje i relaks na plaży. Będąc w Mielnie, warto przejść się nadmorską promenadą i wybrać się do przystani rybackiej. Niedaleko Mielna znajduje się niewielka malownicza miejscowość Chłopy z drewnianym molem i przystanią rybacką. Jedną z charakterystycznych cech Chłopów są ich tradycyjne drewniane domki rybackie, które nadal zachowują autentyczny urok i tworzą niepowtarzalny krajobraz. Te kolorowe chacki przyciągają uwagę turystów i stanowią popularny motyw fotograficzny.
Następnie udajemy się do Sarbinowa, nadmorskiej miejscowości, która przyciąga turystów swoimi pięknymi plażami i spokojną, uzdrowiskową atmosferą. Sarbinowo posiada długą nadmorską promenadę, która zachęca do spacerów wzdłuż morza. Sarbinowo to również doskonałe miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku, oferujące szereg atrakcji i sportów wodnych. Na koniec naszej podróży mamy latarnię morską w Gąskach, imponującą 50-metrową wieżę, która od wieków prowadziła statki przez trudne wody Bałtyku. Ta urokliwa latarnia morska oferuje nie tylko funkcjonalność, ale także niezwykłe widoki na morze i okolice. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Nie bądź żyła i podziel się tym linkiem ze znajomymi, a także napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona miejscowość nad polskim morzem i czy chcesz zobaczyć dalszy ciąg serii Bałtyckie Perły. Jeżeli materiał się podobał, zostaw subskrypcję i daj łapkę w górę. To nic nie kosztuje, a daje nam motywację do produkcji kolejnych materiałów dla Ciebie. Zobacz również inne nasze filmy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.